Cześć. Zrobiłam już film o tym, co zabrać ze sobą do malowania art journalu na wakacje, natomiast powiem Wam, jakie problemy spotkały mnie przy malowaniu i o czym trzeba by było pamiętać, zabierając ze sobą wszystko na wakacje. A mianowicie, przede wszystkim wzięłam tylko 2 pędzelki, z czego żaden nie ma precyzyjnego końca. Są za szerokie do tego, co chcę tworzyć, ponieważ mam bardzo mały art journal, no i niespecjalnie się nadają. Przeszkadza mi to bardzo. Nie zabrałam ze sobą białej farby, mam tylko biały akrylowy pisak i żółć neapolitańską, dlatego wszystkie moje prace są lekko zażółcone, no ponieważ nie mam właśnie białego. Zabrałam 3 farby akrylowe, ale niestety one wszystkie są do siebie bardzo podobne, w związku z tym ani nie bardzo mogę je zmieszać, ani nie mogę też uzyskać innego odcienia, ponieważ no, są niemalże identyczne. Podobny błąd popełniłam przy tuszach alkoholowych, ponieważ zabrałam brązowy i biały. No to trochę zamyka możliwości. Natomiast co jest dobre w tym wszystkim, że trzeba bardzo kreatywnie podejść do tematu i trzeba się mocno wysilić, żeby przy tak ograniczonej palecie barwnej móc namalować wszystko to, co chcemy. Czarny cienkopis, który miał być niewodorozpuszczalny, również lekko się rozmywa, co powoduje wpływ na moją pracę. Natomiast generalnie bardzo pięknie się zachowuje na kartce i bardzo często z niego na tym wyjeździe korzystałam. Biały żelopis to moje ulubione i podstawowe narzędzie. Najlepiej, jak macie takie ulubione, to zabrać ze sobą 2 albo 3, ponieważ jak się jedno zepsuje, no to już drugiego nie będzie. A jak bardzo coś lubicie, no to może to spowodować, że już w ogóle nie będzie Wam się chciało dalej tworzyć i malować. Dlatego warto przynajmniej takie białe żelopisy zabierać 2, bo one się często niestety zatykają. Kończą się powoli moje wakacje i będę mądrzejsza, jak będę się pakować następnym razem. Pozdrawiam Was serdecznie. Agnieszka Opala.